Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć tobie. Standardowe powitanie, pomachanie. Witamy Was w styczniu 2024, pierwszy odcinek noworoczny. Jak się czujesz, Kuba? To jest złe pytanie. Nie czuję się najlepiej, ale jeżeli chodzi o świat AI, to czuję się wspaniale, fantastycznie. No dobra, i takim optymistyczno-realistycznym akcentem sobie zacznijmy w takim razie. Mamy dla Was kilka newsów ze świata AI ze stycznia. Na bank nie są to wszystkie newsy, ale postanowiliśmy z Kubą, że będziemy nagrywali takie live regularnie, więc też pod koniec powiem organizacyjnie, jak chcemy to zrobić, jak ta cykliczność będzie wyglądała, ale najpierw przejdźmy w ogóle do konkretów. Zebraliśmy dla Was takie najpierw 3 newsy, a potem jeżeli będziecie mieli jakieś swoje pytania czy komentarze, to dawajcie znać na czacie. No i przede wszystkim dajcie znać, kto jest z nami, więc się przywitajcie na czacie, dajcie znać, kto jest z nami, czy nas widać, czy nas słychać. Byłoby super, gdybyście się przywitali. No dobra, Kuba, to może zaczniemy od tego, co mi wysłałeś na LinkedInie, czyli od Billa Gatesa. Zacznijmy z grubej rury. Wow. Nie od tego nagrania, a co tam? Jak szaleć, to szaleć. To jeszcze powiem jeden news, bo mi się przypomniało. To też jest taki news sprzed chyba kilku dni, tygodni maksymalnie, że Sam Altman wziął ślub. Myślałam, że znowu go wywalili, a to, że wziął ślub, to weź. Wziął ślub, ale no proszę, ale to bawimy się teraz w pudelka i opowiesz mi, z kim wziął ślub, czy sobie tym razem nie, to coś tam ze swoim partnerem, nie? Który tam pisał mu wcześniej, że tam go wspierał i w ogóle, no a teraz jakby uspokoiła się sytuacja, więc miał czas na takie ważne rzeczy życiowe. Nice, no to mega fajnie, ale ja nie widziałam tego newsa, jakoś akurat ten news mnie ominął, ale widzisz, ale to trzeba mu złożyć życzenia. Tak, złamało to moje serce, więc ja o tym wiem. No tak, no bo ty jesteś wielkim fanem i propagatorem OpenAI i w ogóle Sama Altmana, więc no sorry, koleś zszedł w rynku. Tak jest, ale przechodzimy teraz do prawdziwego newsa, w sensie nawet nie newsa, ale bardzo ciekawe pojawiło faktycznie nagranie rozmowy. Wycięło cię, Kuba, na chwilę, że dobra, ale teraz już jest okej, dobra, więc przechodzimy do newsa, czyli rozmowy. Rozmowy, tak, Billa Gatesa właśnie z Samem Altmanem. Możemy gdzieś podlinkować też. Szczerze mówiąc, bardzo mocno polecam. Cześć, witamy Junior Deva, pozdrawiamy na czacie. Cześć. Tak jest. Więc tak, jest to bardzo ciekawy wywiad z bardzo wielu powodów, powiedziałbym. Zaczynając od tego, że Bill Gates w tych rozmowach ma taki kącik, który mówi o tym, czego słuchają, jakiej muzyki. Jego goście, więc ja od 2 dni słucham tej samej muzyki z Sam Altman, kiedy programuję AI. Może też osiągnę sukces, kto wie. Ty naprawdę jesteś psychofanem Sama Altmana. Nie, ale fajnie, bo 4 roku Vivaldiego, ale w nowej odsłonie. Bardzo ciekawy, tak. No to ja też bym słuchała, okej, to jest też tak mój typ muzyki, tak jak do pracy, Endel albo właśnie muzyka klasyczna, ewentualnie hiszpański reggaeton, ale nie pytaj dlaczego. Co? Jeszcze raz hiszpańskie reggae? Hiszpański reggaeton, to nie jest nawet reggaeton, to jest jeszcze co innego. No. Co to jest? Kiedyś się podeślę, kiedyś odkryjemy i te karty. Tak. Dobra, ale właśnie, wracając... Tak, wracając do tego wywiadu, tak. Dużo tam ważnych rzeczy padło. Powiemy sobie trochę później na temat rzeczy związanych z GPT-5, ponieważ nie padła tam nazwa GPT-5, ale powiedziano, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Ale bardzo mi się podobało takie rozmowy, nie ma to jak słuchać rozmowy multimiliardera z pewnie też miliarderem, którzy mówią o tym, że rząd światowy to jest dobry pomysł, ale ludzie nie są na to gotowi. Także to takie dosyć ciekawe, ale dużo też mówi na przykład o tym, co zrobić, żeby to AI w końcu było w stanie zrobić, żebyśmy ze sobą nie toczyli wojen, żebyśmy się wszyscy kochali, żebyśmy byli szczęśliwi. I co ciekawe, twierdzą, że to raczej jest możliwe, raczej uważają, że w tym kierunku to gdzieś pójdzie. Bardzo też widać, myślę, że to takie fajne dla ludzi, którzy się boją, że AI zastąpi człowieka, czy że tam będą duże zmiany społeczne, bo powiedzieli tak, będzie bardzo dużo zmian, wszystko będzie działało inaczej i powiedział Sam Altman, że podoba mu się jego praca przy OpenAI, bo być może to jest ostatnia praca, jaką w ogóle będzie musiał w życiu robić, bo wierzą, że faktycznie się zmieni wszystko i właśnie wtedy będziemy musieli się skupić na bardziej ludzkich takich cechach i może będziemy wspaniałą jednością z jednym wspólnym rządem. Wspaniałe, dla jednych utopijne, dla innych dystopijne tutaj różnego rodzaju informacje. To tak może bardziej filozoficznie. To jest w ogóle niesamowite. Ja tego całego wywiadu nie przesłuchałam, bo niestety brakowało mi czasu, ale w ogóle ciekawy był mój experience na początku. Odpalam ten wywiad i słyszę głos Billa Gatesa, ale nie widzę jego twarzy. I myślę fake.
awatar, jak nic. I rozumiesz, w którą stronę poleciała moja głowa? Nie, że to jest prawdziwy wywiad, tylko podesłałeś mi coś, żebym się zapoznała i zobaczyła, ile jest fejkowych newsów, a potem dopiero, a nie, to jest na serio, to jest jego prawdziwy kanał, tam jest jego twarz. I tutaj, uwaga, moje przemyślenie marketingowe, no bo ja naprawdę myślałam, że to jest fake, bo tam był tylko głos, ale w momencie, kiedy odpaliłam sobie, że to jest cały kanał, że tam tydzień temu, czy bodajże 2 tygodnie temu Bill Gates naprawdę wystąpił, że było widać jego też twarz, to ja dopiero uwierzyłam, to jest prawdziwe źródło informacji. Więc z jednej strony sobie fake newsa zczekowałam, ale z drugiej strony ja nadal widzę w tym to, że wideo, tak nawet jak my nagrywamy dzisiaj, to jest bardzo skuteczna forma komunikacji marketingowej czy biznesowej, no bo ktoś może zobaczyć, że my faktycznie istniejemy. Więc takie miałam też przemyślenie od razu marketingowe, że rzeczywiście tak, najpierw myślałam, że to fake news, ale jak zobaczyłam, że twarz się rusza na innym wideo, to okej, to jest prawdziwy news. Ale to jest ciekawe, co mówisz i też jestem trochę zdziwiona, dlaczego akurat taka formuła, chociaż on tą formułę chyba też uskutecznia dosyć często. To z jednej ciekawej rzeczy, jeszcze sobie możemy powiedzieć, to jest dla mnie ciekawe, też możemy się nad tym zastanowić, co o tym myślisz, co to wy myślicie, dawajcie też znać w komentarzach, bo z tego, co na tym wywiadzie padło, to sam Altman się bardzo mocno konsultował z Billem Gatesem od samego początku istnienia OpenAI i pokazał mu dema nawet GPT-1 czy GPT-2 od tego i wszystkie kolejne pokazywał dema Billowi Gatesowi, co jest bardzo ciekawe, bo szczerze mówiąc nie słyszałem o tym wcześniej w ogóle informacji. Nice, czyli tak jakby był jego mentorem na tej drodze, tak? Czyli że rzeczywiście gdzieś tam ta współpraca wcześniej też nawiązała się, a nie tylko w podcastu. Dobre, okej, tego też nie wiedziałam, więc to w ogóle też jest ciekawe. No ale właśnie, a propos pytań, jak macie pytania, to zadawajcie je. Widzę, że jest z nami Sebastian Krzewiński, hej Kuba, ze mną się nikt nie wita. Pozdrawiamy. Bardzo smutno. Nie bądźcie tacy. Przywitajcie się też z Anią. Żeby nie było mi tak smutno, nie? Tak jakby, okej, ale widzę, że na Elixirze są też osoby, jest Ania Winiczenko, jest jest Artur, nie wszyscy mi się wyświetlają, Dominika, więc super, że jesteście z nami, także hej, cześć wszystkim i dajcie znać, jakie macie oczywiście pytania. No dobra, a z tym podcastem, czy tam jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć? Oni tam dużo się przewinęło w kontekście tego, ja opis przeczytałam, tak jak mówię, nie słucham całego, przeczytałam opis, więc coś tam się przewinęło o multimodalności, o GPT-5, więc jakby myślę, że streścić w tym tak jakby czy to GPT-5 to wejdzie prędko, czy nie wejdzie? Mamy tam takie informacje? To myślę, że możemy do tego przejść na końcu, bo to na pewno najbardziej interesujące, ale jeszcze powiedział takie dwie rzeczy, które mnie bardzo ciekawiły i też myślę, że z naszego punktu widzenia dla naszych, czy też dla twoich, no i super. To jest specjalnie, jest. Myślę, że bardzo ciekawe z punktu widzenia biznesowego dla naszych biznesowych odbiorców, bardzo coś ciekawe. Jakby Bill Gates się też wcześniej znał z samym Altmanem, oczywiście z Y Combinatora, no to jest jakby oczywiste. Też przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, największa w sumie organizacja na świecie, taka akcelerator właściwie startupów, najważniejsza, jakby prowadzona od bardzo dawna przez sama Altmana. Natomiast to, co jest ciekawe, sam Altman powiedział, że oni prowadzą OpenAI tak, że oni by w życiu nie dofinansowali w ogóle takiego biznesu. Wszystkie zasady są złamane i że on uważa, że on dlatego tak może robić, bo on sam te zasady ustalał i trochę ma wyczucie, kiedy może je łamać i dlaczego może je łamać. Ale że jak do niego przyszedł taki startup i dokładnie tak samo działa jak on, to w życiu by w niego nie wszedł i powiedział, że to absolutnie nie ma żadnego sensu. To jest bardzo ciekawą informacją. Okej, czyli on z perspektywy takiej osoby, która oceniała startupy, ten startup oceniłaby negatywnie. Dokładnie. Bardzo ciekawe to jest. No to rzeczywiście interesujący case, super. W ogóle Junior Dev pisze, że tak mnie zaciekawiliście tą rozmową, że idę tam oglądać. Poczekaj, mamy inne newsy. Właśnie, mam jeszcze trochę newsów, a tam zawsze można wrócić sobie do tego. Też ostatnia taka informacja, którą powiem na końcu tego filmu się pojawiła i też myślę, że jest dosyć ciekawa, a mianowicie porady na przyszłość. Co zrobić ze swoim życiem, czy jak budować. Tak, tutaj Bill Gates jakby powiedział, że z jego perspektywy kiedyś mu się wydawało, że najważniejszy jest taki talent techniczny, matematycy, inżynierowie i tak dalej, a teraz widzisz, że bardzo mocno jest to, żeby ludzie jakby wierzyli w to po prostu, co robią, w dużym skrócie. Tak, natomiast sam Altman też jest to dosyć ciekawe, powiedział, że według niego bardzo dużo ludzi tracą, którzy mają ciepłą posadkę i sobie na niej siedzą i się boją zaryzykować, wejść w własny biznes, zrobić coś, co uważają za słuszne, za coś fajnego i według niego właśnie najczęściej to jest najczęstszy błąd i najlepiej zrobić tak, że jak masz pomysł i uważasz, że coś jest słuszne, rzuć wszystko w cholerę i to rób. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, nie życiowa, ale tak było na tym wywiadzie. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak jest. I tyle z takich pobocznych newsów, ale widzisz, dużo tego było, nie?
Tak. No ja chętnie przesłałam też teraz do kolacji cały ten wywiad, bo też mnie to bardzo zaciekawiło. Okej, mamy pierwsze pytania też od publiczności, więc zanim przejdziemy do naszych przygotowanych wcześniej newsów, Adrian Woźniak, pozdrawiamy Adriana. Co sądzicie o Bing AI i jego funkcjach? Ja się przyznam, że Binga nie testowałam, tyle co czytałam sobie opinię, że no nadal gorzej niż ChatGPT, więc w ramach mojej produktywności nadal korzystam obsesyjnie z ChatGPT, więc Binga sobie nie testowałam, ale ty chyba, Kuba, testowałeś z tego, co wiem. Testowałem, korzystałem, nawet dosyć mocno, przestałem dopiero niedawno. Zaraz może powiem dlaczego, ale to, żebym miał jasność, chodzi, rozumiem, o Bing Chat w tym pytaniu, bo też mamy Copilota, który też z Bingiem zintegrowany, ale rozumiem, że chodzi o Bing Chat. Jest fajny, jeżeli ktoś nie ma płatnego czatu GPT, to jest najlepsze wyjście, bo tam jest ta sama technologia, co w płatnym czacie GPT, tylko że za darmo. Nawet jest generowanie obrazków za pomocą DALL-E z Afriko, jest wyszukiwanie w internecie z Afriko, więc jeżeli ktoś z Was nie posiada płatnej wersji czatu GPT, na pewno dobry wybór, natomiast płatny czat GPT jest po prostu lepszy, więc w związku z tym, że i Ania ma, i ja i uważamy, że to jest najlepsza wydana stówka miesięcznie, to korzystam, przestałem korzystać z Bing Chatu po prostu. On generuje krótsze informacje po prostu. O, widzisz, no właśnie, bo ja mówię, jak poczytałam o tym, że ludzie porównują Binga do czata GPT i nadal mówią, że Bing jest gorszy, to nawet w to nie wchodziłam, żeby nie tracić czasu na research, skoro sprawdził to ktoś za mnie. Zresztą trochę też taka nasza jest idea naszych live'ów, żebyście nie musieli tracić czasu na sprawdzanie różnych rzeczy, my wam to powiemy wcześniej, żebyście nie musieli sobie tego samodzielnie sprawdzać. Ale okej, dobra, czyli nadal rozumiem, że tak jest i w twojej opinii też jest tak, że ten Bing Chat jest gorszy na ten moment? Bing Chat jest najlepszy ze wszystkiego, co za darmo i lepszy niż wszystko inne prawdopodobnie, na przykład Google'owy jeszcze póki co, natomiast no, ChatGPT w wersji Plus po prostu jest najlepszy ze wszystkiego. Jasne. Sebastian Krzewiński z Facebooka, pozdrawiam Sebastiana, pisze Bing, powrót do meta keywords. Nie wiem, co Sebastian No, na szczęście tam jest ogólnie tak, że się nie korzysta z Binga w ogóle. Tego nie widać. Mamy tylko ten interfejs czatowy i zresztą jak chcecie, to mogę wam pokazać, jak to wygląda, bo to w ogóle na Windowsie jest fajnie dosyć zrobione. Jeżeli jesteś w stanie, to tak, ale StreamYard nam coś zablokował udostępnianie ekranu, bo próbowałam udostępnić ekran z tym wywiadem, więc chyba dziś nie przejdzie, ale możemy kiedyś zrobić taki oddzielny odcinek, takie wiesz, szybkie demko, porównamy sobie na przykład, jeżeli byście chcieli, dajcie znać, czy to będzie dla was interesujące, żebyśmy porównywali czata GPT do Bing Chat, może jeszcze do Claude, czy do jakichś innych rozwiązań, żebyśmy sobie zobaczyli, jakie są wyniki. To myślę, że mogło być ciekawe w ramach takiego researchu, żebyśmy, wiesz, real time sobie wpisali różne zapytania. Ostatnio też mówiliśmy przecież o rozwiązaniu od Elona Muska, tak, o jego czacie i oczywiście jak próbuję szybko przypomnieć sobie nazwę, to zapomniałam nazwy. Tak, dokładnie, jest o Groku, więc zaraz wam wyślę też linka na czacie do odcinka, gdzie mówiliśmy właśnie o Groku, o tym, jaki to jest model, jakie tam były opisywane funkcjonalności. O, Junior też pisze Perplexity, no dokładnie, można było też jest fajny, tam są różne, nie? Dostępne. Bo tam jest GPT właśnie, tam jest Gemini, jest bardzo tego dużo. Michał poruszył bardzo fajną rzecz. Mi się wydaje, co w ogóle Adriana o tym myślisz? Można by zrobić o tym Michał Soboń. Jedno wyżej, jakbyśmy mogli? O, jest. Praca oparta na wiedzy, tak? Okej, to. Jedno niżej? Od Michała? Czekaj, jedno niżej. O, dobra, w Bingu trzeba być top 10, bo z Binga ciekawe. odpowiedzi. Popatrz, jakbyśmy się zastanowili teraz, że SEO faktycznie się zmieni. Bo zobaczmy, że i ChatGPT, i Bing Chat biorą z Binga, więc faktycznie być może, jak wszyscy zawsze olewali od jakiegoś czasu, słusznie zresztą, Binga w SEO, być może teraz trzeba będzie SEO również robić pod Binga, bo inaczej AI nas tam po prostu nie będzie promowało. Okej, dobra, to ma to sens, no ale no dobra, to przyjrzyjmy się temu, rzeczywiście, bo w momencie jak ja współpracowałam z firmą, z agencją SEO, bo ja SEO ogarniam na poziomie basic, a bardziej ogarniam inne kanały marketingowe, ale w SEO posługiwałam się firmą SEO, pozdrawiamy Foxstratę, czy Ewelinę i Kasię, więc oni rzeczywiście w momencie, kiedy pozycjonowali moją stronę, skupili się na Google, tak jak mówisz, Bing jest tam gdzieś marginalny, jak ktoś jest wielką korporacją, to powinien się pozycjonować i w Bingu, tak, i właśnie w Google, i w Bingu, i w innych przeglądarkach, bo przecież to nie są jedyne przeglądarki. Natomiast dla takich średnich i małych przedsiębiorstw rzeczywiście Google wystarczał. Ale tak jak mówisz, może teraz to się zmienić. Co więcej, dużo osób wpadło na genialny pomysł, że stworzy teraz stronę internetową wyłącznie opartą na artykułach stworzonych przez ChatGPT. I to jest fajne, ale w krótkiej perspektywie czasu, bo może na razie Google mocno nie da po łapkach za to, że używasz ChatGPT do tworzenia twoich artykułów, ale to się wkrótce może zmienić. Narzędzia trackingowe są coraz lepsze i jak ktoś stworzy masę artykułów bez udziału człowieka,
człowieka, tylko wszystko Ctrl-C, Ctrl-V na bazie artykułów czata GPT, to jest według mnie ślepa uliczka. To na krótką metę może i zadziała, ale no, Google zaraz zmieni algorytm, wprowadzi nowy algorytm, który spowoduje, że te artykuły i to w ogóle całe strony pójdą w dół, więc ja na ten moment, muszę się przyznać, co jest moim personalnym sukcesem, nie mam żadnego artykułu napisanego w 100% przez chat GPT na swojej stronie internetowej, ale ja też nie mam nie wiadomo ile artykułów, nie? Tak jakby to też się umówmy, że ja nie publikuję codziennie, ani co tydzień, tylko no, raczej raz na miesiąc na moim blogu coś się pojawia. Okej, nice. O, widzę, że Junior Death się przywitał. Witaj, Jan. Tak, i Matthew Rose się też przywitał, pozdrawiamy. Nice, cześć. Cześć Matthew. O, Matthew jest naszym stałym bywalcem. Witamy, cześć. Tak jest. Dobra, ponawiam pytanie, gdzie ta zielona poświata? Moja zielona poświata. Kurczę, zapomniałam. Jak zrobić zieloną poświatę w końcu? Dojdziemy i do tego, że będzie zielona poświata. Od nowych odcinków, jak wejdziemy z nową serią, tak zrobimy. Od nowych odcinków i wejdziemy z nową serią. Mogę to zmienić dziś, jeżeli będzie 20 lajków pod tym wideo. Taki tam handel. Dobre. To wcale nie jest szantaż. Okej, dobra. Bartek zadał pytanie, Bartek Borowczyk, jak Google rozpozna, że artykuł jest napisany przez GPT? No bardzo prosto, w sensie oni już mają tyle możliwości monitorowania tego, jakie słowa się tam pojawiają, mogą się zintegrować w pewien sposób z czatem GPT. Ja myślę, że to jest akurat bardzo proste do tego, żeby Google rozpoznał, że artykuł jest napisany przez AI. Przez konstrukcję zdań na przykład w jakiś sposób też może to rozpoznać. Są narzędzia do tego. Tylko, że one dobrze działają na przykład po angielsku. Po polsku one w ogóle nie rozumieją, czy coś jest napisane przez AI, to jest zaleta naszego języka, natomiast po angielsku to jest w miarę wykrywalne. No właśnie ja nie pamiętam też nazwy konkretnego narzędzia, ale ktoś mi ostatnio pokazywał, właśnie Piotr Szkoda bodajże na szkoleniu, że są już takie toole, w których jak wpiszesz, znaczy wkleisz w zasadzie artykuł napisany przez ChatGPT, to on ci to powie, w jakiej części jest to plagiat, a w jakiej nie. Więc jeżeli już takie rzeczy możesz analizować... Wkleiłem na czat. Możesz też wysłać do swoich... Już się wyświetliło Ciebie na kanale, rzeczywiście. Copyleaks. Nice. Dobra, zaraz też u siebie przekopiuję. Dobra, o Jezu, wchodzimy na tematy marketingowe. Adrian Woźniak pyta, jaka według Was jest najlepsza forma reklamy bezpłatnej w internecie? Robienie filmu na temat produktu, który sami sprzedajemy albo reklamujemy na zasadzie programu partnerskiego. To ja minutę tylko zajmę, bo ten odcinek ma być bardziej o AI. W sensie, Adrianie, to zależy. W sensie to zależy od wielu czynników i to z mojej perspektywy, z perspektywy marketera mogę powiedzieć, że naprawdę wybranie tego wymaga dobrej strategii marketingowej i to zależy od grupy docelowej, od Twojego archetypu marki, od tego jaki produkt czy usługę komunikujesz, więc to jest w zasadzie temat na oddzielnego live'a. Pewnie takiego live'a kiedyś zrobię, więc temat jest bardzo dobry, ja sobie zapisuję na tematy live'owe, kiedy będziemy mówili tylko o marketingu, czy tam jak ja będę mówiła tylko o marketingu, a dziś wróćmy do AI. Jaki jeszcze mamy news AI? Ja mam ten news, który mnie zainteresował, przykuł moją uwagę. Junior Dev napisał, ja wrzucam do Telegazety. Może i tak. W każdym razie mamy też news o tym OpenAI, który otworzył sklepik z AI i moją uwagę niezwykle to przykuło, ponieważ najpierw przykuło moją uwagę wszystkie informacje, że to wcale ten sklepik z AI nie działa, to był pierwszy news, który przykuł moją uwagę, a potem, że w kilka dni zalały go erotyczne chatboty. Więc tak jakby otworzyli sklepik, i co wygrywa? To co zawsze, treści erotyczne, więc tak, było to mega interesujące, takiego tylko pytanie, dlaczego w tą stronę to poszło, tak jakby, jaka jest Twoja ocena? Bo zawsze tak to idzie. Ale o tym już rozmawialiśmy, że branża porno i erotyczna to zawsze jest największy napęd technologii. Ja też przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że większość feature'ów, które się pojawiły w YouTubie, najpierw były na Pornhubie i to tak zazwyczaj wygląda. No tak, generalnie ja myślę, że cały internet stoi na porno, my sobie tylko po prostu nie zdajemy z tego sprawy. A nie ma co dziwić. To przyciągnie nowe rzesze użytkowników AI, No proszę, jest w ogóle jakieś, widziałam, tylko nie pamiętam nazwy, widziałam, że są pewne kopie DALL-E i kopie wszelkich właśnie tych graficznych... Stable Diffusion, dokładnie. Jest w wersji z odblokowanymi treściami erotycznymi dowolnymi i to można sobie nawet uruchomić na Hugging Face, prawdopodobnie to jest taka największa platforma, gdzie są różne tego rodzaju modeli i to działa naprawdę teraz bardzo dobrze. Tam można takie rzeczy generować, podobno kolega mówił, że łohoho. Ja siedzę cały dzień, wiesz, a ja siedzę w pracy w Escoli i szef się pyta, co robiłem cały dzień. Research AI. No tak, ale kolega mówił, to nie ja, albo ja, ale w ramach researchu. No tak. I na to idą nasze wszystkie pieniądze, jak płacimy firmom za usługi AI. Wdrażanie AI, robiłem research, nie? Oczywiście.
No Tak, ale to dosyć ciekawe w każdym razie, że faktycznie jest duży zalet tego. Zresztą jest w ogóle dużo rzeczy niezgodnych w tym artykule, który podesłałeś, ja też do swoich to wkleję. Dobra, już, tak. Tak, z InPolandu. Generalnie nie tylko takich treści erotycznych, ale też kopii osób prawdziwych i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które nie powinien dopuścić GPT, ale okazało się tak popularne, Wow, że no. chyba mają problem z filtrowaniem generalnie. No właśnie, więc to tylko pytanie, czy bo wiesz, w samym czacie GPT nie mają jako takiego problemu z filtrowaniem, bo przecież tam jak zapytasz o jakieś rzeczy, typu konstrukcja bomby, no to jest na to filtr nałożony, a wychodzi na to, że chyba ten GPT Store nie miał odpowiednich zabezpieczeń zrobionych. Zgadza się, Z perspektywy twojej technicznej osoby to byłby ten problem, ten case? Tak to wygląda. Jest to podejrzane, nie wiem dlaczego tak było, albo to jest bardzo duży przypadek, albo nie jest to przypadek. W sensie może nie zależy im aż tak może bardzo, bo wiesz o co chodzi. No nie wiem, w sumie ciężko to tak ocenić. Myślę, że to niedługo pewnie zniknie. Teorie spiskowe, co mi się bardzo podoba, bo jak zwykle. Czyli przypadek, nie sądzę, może zrobili to po to, żeby ludzie zaczęli o tym pisać. No a jakby nie patrzeć, to moją uwagę to przykuło, ewidentnie, więc pewnie my i cała masa innych osób rzeczywiście z jednej strony była zainteresowana tym jako newsem, ale też masa osób weszła, żeby to potestować, więc oni mieli całą masę ludzi, którzy po prostu weszli im na GPT Store po to, żeby tylko zobaczyć, czy naprawdę tak jest. No i co? Wtedy przyzwyczajasz użytkownika, patrząc pod takim kątem biznesowym, przyzwyczajasz użytkownika do korzystania z danej aplikacji, z danego rozwiązania, dodatkowo towarzyszą temu skrajne emocje, co powoduje, że użytkownik lepiej pamięta to doświadczenie i nawet jak oni ściągną te treści teoretyczne, to w głowie konsumenta powoduje to ten fakt, że okej, ale ja już tam byłem, korzystałem, jakoś tam pamiętam, nie muszę od razu pamiętać wszystkich rzeczy, które wygenerowali, ale pamiętam to z emocjami silnymi, co w psychologii powoduje, że łatwiej im będzie to sprzedać czy korzystać z tym ludziom za następnym razem, więc paradoksalnie ta teoria spiskowa, którą zaczęliśmy, może mieć umocowanie w nauce i w biznesie, więc mogło tak być. A nawet jeżeli to jest przypadek, to tak myślę, że to zadziała w taki sposób, jak powiedziałaś, nie? W sensie dokładnie taki może będzie case. Więc czy specjalnie, czy przypadkiem, nie wiem, ale mądre. No, dokładnie. Junior Dev pisze jeszcze, że jest w API moderacja, w sensie OpenAI, w API OpenAI jest API moderacji i można dodać swoje rzeczy do filtrowania. Okej. Zgadza się. Jakie są twoje doświadczenia, Kuba, w ogóle z tymi rzeczami opartymi na API OpenAI? W sensie tam się coś zmieniło w ostatnich czasach, jeżeli chodzi Tam się ciągle coś zmienia. Ja ci powiem tak, nagrywałem teraz w tym tygodniu, w weekend, kurs Mistrz AI, zapraszamy. Jeszcze tylko do, uwaga, obstawiam kalendarz, do 20 w sobotę można kupić mój wspaniały moduł, który serio będzie super. W takim sensie, że właśnie integrujemy swoje oprogramowanie z AI i tam sprzedaję moje wszystkie protipy. I ja nagrywając ten kurs, mimo tego, że ostatnim razem poprzednią wersję biblioteki od OpenAI miałem sprzed kilku tygodni, to się zmieniło wszystko. Ja nagrywałem ten kurs, musiałem co 5 minut robić przerwę i doczytywać, co znowu zmienili. Ciągle coś zmienia, ciągle coś dochodzi, dużo zmian jest na duży plus, więc pod kątem takim rozwoju, nawet we wdrożeniu we własnej organizacji, bardzo się dużo dzieje. Dziękuję ci za reklamę i za linka. Proszę, jest mistrz.ai. W ogóle jestem fanką tej domeny. Jak ty jesteś psychofanką Sama Altmana, jestem psychofanką tej domeny, bo naprawdę mi się podoba. Też jestem zadowolony. Pierwotna wersja naszego projektu, nazwa miała być GigaChat GPT, też mi się bardzo podoba, ale ta jest jeszcze lepsza. Ale jest prostsze, wiesz, a w marketingu to ma znaczenie. W marketingu to ma znaczenie, żeby nazwa była krótka i łatwo do zapamiętania. I teraz fun fact, ja mam na imię Anna Prończuk-Omiotek, ale w internecie występuję jako Anna Pro, bo nikt nie pamięta mojego nazwiska. Więc to dokładnie, wiesz, w tym temacie. Anna Pro jest krócej i łatwo idzie zapamiętać. Więc, ale źle powiedziałeś slogan, bo zawsze mówisz bo? Tak, Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. Też kotwica. Zapraszamy. Zapraszamy, polecamy. Tak jest. Dokładnie. Dobra, mamy teraz jeszcze pytanie od Adriana Woźniaka. Jeżeli ktoś chce zacząć mamy marketingowe pytania. Sorry, Kuba, lecimy w marketing. Nice. Adrian, wiesz co, wyślę ci, że dziś live miał być o AI, więc nie chcę wchodzić w tematy marketingowe, tym bardziej, że temat był news AI, ale jak ktoś z Was jest mega zainteresowany tematem marketingu, to ja zapraszam, i teraz będzie, uwaga, kącik reklamowy na chwilę, to zapraszam na darmowe konsultacje, bo mam taką stronkę, jak wejdziecie sobie na meet.annapro.pl, to ja na te pytania, Adrian, wszystkie mogę Ci odpowiedzieć w ramach takiej półgodzinnej darmowej konsultacji. To wtedy też po prostu roztrzaskamy sobie te problemy, też indywidualne problemy, czy wyzwania, czy przemyślenia indywidualne, bo tak jak będę ogólnie opowiadać teraz o wszystkich najlepszych metodach na marketing, to byśmy mogli 8 godzin siedzieć, a potem kolejne 8 i byśmy po 3 dniach nadal nie wyszli, więc lepiej sobie
to przerzucić na rozmowę 1 do 1. Zaraz Wam podeślę na czacie link do kalendarza moich konsultacji. Chyba jakiś pierwszy wolny termin to jest w lutym, bo niestety mój kalendarz jest po kokardze. Jeszcze znajdziecie 26, także spieszcie się jeszcze. Jest coś? Nie wiem, gdzie to dojrzałeś 26, ale okej, dobra, czyli coś tam jeszcze w styczniu może się znaleźć. Dobra. Więc zaraz wyślę Adrian i wszystkim zainteresowanych marketingiem informacje o marketingowych pytaniach. Natomiast jeżeli chodzi o narzędzia AI oprócz czata GPT, to właśnie, no to jest temat rzeka, bo ja na przykład najbardziej korzystam z czata GPT i też prowadzę szkolenia z tego tematu, właśnie czata GPT wykorzystania w marketingu i w sprzedaży, ale poza tym może zrobię jakiegoś e-booka, checklistę, albo zrobimy oddzielny odcinek tylko o takich narzędziach AI do marketingu, ale na przykład te modele, o których rozmawialiśmy, wiem, że dużo osób testuje też w marketingu, natomiast to, co ja korzystam, mój zespół może bardziej korzysta, to jest właśnie DALL-E do generowania grafik, testujemy też w tym momencie HeyGen, to ostatnio rozmawialiśmy, chyba, nie pamiętasz, że ja tworzę już mój klon w sensie klon mój na bazie moich nagrań wideo i na bazie moich wypowiedzi poprzez narzędzie HeyGen do tego, żeby stworzyć na przykład nowe materiały wideo bez mojego udziału. Czyli piszemy prompta, piszemy tekst, jaki ma się pojawić i wtedy mój klon, mój awatar AI mówi o tym temacie bez potrzeby udziału mnie w studio już. Więc też takie ciekawe rzeczy, o tym rozmawialiśmy też z Kubą na ostatnim odcinku, jak mówiliśmy o trendach AI. I jeszcze z czego my korzystamy, tak się przyglądamy trochę do Runwaya. To nie wiem, czy Kuba kojarzysz. Gadaliśmy kiedyś o Runwayu, czy nie? Nie. Runway to jest w ogóle takie narzędzie do wideomarketingu, gdzie możesz za pomocą prompta, taki chat GPT do wideo, więc możesz za pomocą prompta napisać, co ma się pojawić jako wideo i to autentycznie się rusza. To autentycznie jest wideo, które możesz wykorzystać w reklamie. Wadą tego jest to, że nie generuje jeszcze sensownie ludzi, więc tam są jakieś dziwne postacie, albo ewentualnie jedyne, co możesz zrobić sensownie, to są jakieś postacie kreskówkowe, ale ja mnie mówić, przeklinać, bardzo fajnie, więc bardzo fajnie na YouTubie zapomniałam, bardzo fajnie generuje to rozwiązanie, obrazy, przyrodę, jakieś takie ewentualnie bardzo abstrakcyjne rzeczy, czyli tam, gdzie po prostu nie ma człowieka. To są jeszcze bardzo fajne rozwiązania, ale myślę, że Runway dojdzie i do tego, że będzie można generować ludzi w bardzo fajny sposób, wręcz całe filmy, reklamy wideo, czy nawet wideo takie jak my, że mamy wywiad w postaci właśnie Runwaya, ale to jeszcze chwilę poczekamy i zaraz też Wam wyślę link do tego Runwaya w ramach jeżeli kogoś z Was będzie to interesowało. Junior Dev pyta, z jakimi opóźnieniami można liczyć, robiąc STT, translator na jakiś język, odpowiedzi TTS? Czy to jest pytanie techniczne, bo ja się zgubiłam na skrótowcu. Tak, to z tego, żeby zrozumieć czyjąś mowę, a potem wygenerować mowę i jeszcze przetranslatować. Generalnie dosyć duże jest opóźnienie. One są coraz mniejsze dzięki przede wszystkim nowym API od OpenAI, bo mają właśnie takie coś jak niskiej jakości tekstu speech, mają też Whispera, ale generalnie to i tak jest kilkanaście sekund. To nie jest naturalne na razie, żeby rozmawiać przez telefon na przykład z AI, choć jesteśmy coraz bliżej tego generalnie. Ale właśnie jak oceniasz, kiedy to będzie możliwe? Bo ja docelowo, jak tworzę ten mój awatar AI, to chciałabym właśnie, żeby on odpowiadał real time na zapytania moich klientów, no bo skoro mój kalendarz, wiesz, jest wolny dopiero 26 stycznia, nawet jak o tym rozmawialiśmy, a ktoś chciałby porozmawiać już teraz, już dzisiaj, a pytanie może ma takie, które ktoś już mi kiedyś zadał. Może być proste, może być trudne, ale takie, na które już kiedyś odpowiedziałam. I chciałabym, żeby ktoś szybciej uzyskał odpowiedź. Więc pytanie, może nie czy, jak szybko będzie możliwa realna, real-time'owa odpowiedź przez taki awatar AI dzięki właśnie text-to-speech? Pytanie, czy mówimy o audio, czy o wideo? Wideo to myślę, że jeszcze długo. Audio być może w tym roku. Nice, czyli jakbym chciała zrobić coś w formie rozmowy telefonicznej, to bardziej, a w formie awatara AI, który odpowiada z twarzą, to już raczej nie 2024, tylko później. Myślę, że tak. Ja też nad czymś podobnym teraz pracuję dla jednego klienta i mocno się temu przyglądam. Podzielę się wynikami, jak będę wiedział. Nice, mega fajnie, mega fajnie. Dobra, to jest myślę fajny news. Widzę, że pisał Junior Dev, podlinkuj Ania to narzędzie do animacji. Spoko, tych narzędzi jest kilka, ja podeślę ten Runway, ale jeszcze kiedy zrobimy myślę oddzielny live tylko o tym, to Wam wylistuję i
zapytam o Kubę o opinię, bo tutaj wiecie, z mojej perspektywy marketingowej to jest jedno, ale to w którą stronę może iść rozwój tych narzędzi, to jest drugie, więc fajnie byłoby, żebyśmy też wtedy o tym pogadali i wróciłam też link do tej konsultacji, o której mówiłam, jakby ktoś miał pytania tylko marketingowe, to też kącik reklamowy, wrzuciłam link do moich darmowych konsultacji. Ja może jeszcze tylko powiem, że też korzystałem z narzędzi do marketingu, jakie próbowałem zrobić, AI-owych i skorzystałem z jednego z najgorszych narzędzi, jakie w życiu widziałem, bo chyba 200 euro zapłaciłem za niego za miesiąc i było beznadziejne. Także chętnie się podzielę. Muszę sobie przypomnieć, wiesz, bo chciałem to kopać w pamięci jak najgłębiej, ale wrócę do tego. Tyle pieniędzy wydałeś i narzędzie się nie przydało, nie? Tak nie, masakra. I powiem ci, działało w ogóle tak beznadziejnie, nie mówię, że nie robię jakiejś tam roboty, ale to było tak błahe i bezsensowne, że mam propozycję, bo ostatni news i dowiecie się, kiedy będziecie mogli się dowiedzieć kolejnych newsów od nas. Ostatni news, a jaki miał być ostatni news? Poczekaj, bo ja zapomniałam. Ostatni news, uwaga? Były 3 na liście. Dobra, to nie, to inaczej. To ja proponuję, żebyśmy zrobili tak, żebyśmy cię nie przedłużali. Powiemy wam, bo mamy pomysł z Anią, żebyśmy się regularnie spotykali. Zobaczymy, jest ambitny. Czy nam się uda go zrealizować oby? Za nasze kalendarze. Jest to pomysł ambitny. Ja w ogóle mam taką propozycję, o której tobie, Kuba, jeszcze nie mówiłam, więc uwaga. I tak przy wszystkich publicznie. Ja myślę, że się zgodzisz, bo chciałabym zrobić ankietę. W tym sensie, że wiesz, tak jak rozmawialiśmy, wtorki albo czwartki, ale pytanie do was, droga społeczności, kiedy byście woleli te live'y? Bo z mojej perspektywy już kalendarz się ułożył tak, że wtorek po południu byłby możliwy, albo czwartek po południu, albo czwartek wieczór. Więc to w zasadzie jest pytanie do was, kiedy wy wolicie, żeby to było na przykład wtorek po południu po 17, tak przykładowo rzucam jakąś godzinę. Pewnie zrobimy taką oficjalną ankietę jeszcze na LinkedInie. Myślę, że to jest fajne, żeby rzeczywiście was zapytać, słuchaczy, droga społeczności, kiedy wy wolicie. Bo jak my sobie zaplanujemy te live'y z wyprzedzeniem, dostosowane do waszych potrzeb, do waszych kalendarzy, to myślę, że tak będzie najlepiej, no bo to tak naprawdę dla was tworzymy. Dla osób, które to słuchają, dla osób, które tutaj przychodzą, komentują lub nawet jak nie komentują, tylko po prostu słuchają i im się ta wiedza przydaje. Więc chcemy co tydzień robić. Tak. Więc to dla was. Zacięliśmy się. Tak, więc kończąc, ja zrobię tą ankietę, ale teraz jak macie jeszcze jakąś opinię, już teraz chcecie mówić, chcecie powiedzieć, że albo tylko wtorek, albo tylko czwartek, to dajcie znać na czacie, jaka jest wasza opinia. Tak jest. Dobra, to co? Czy coś jeszcze? O, Junior Def jeszcze napisał, że dopóki to nie z Bartkiem, to jest szansa, że będzie iteracja. Nie pokazujmy tego, bo Bartek też jest na live dzisiaj, więc tak trochę niemiło wyszło. Nieważne. Pozdrawiam wspólnik, pozdrawiam Bartka. Ja nie wiem, o co chodzi. Tak. W każdym razie zachęcam was, żeby z nami w każdym razie w przyszłym tygodniu być, czy to będzie wtorek, czy to będzie czwartek, bo wtedy poruszymy coś, o czego dzisiaj już nie zdążyliśmy, a mianowicie jakie są przewidywania na rozwój GPT w ogóle, być może GPT-5 przez sama Altmana. Więc myślę, że warto. Tak, zdecydowanie warto. To co, na dzisiaj chyba koniec newsów, jakaś jedna złota myśl, ja zawsze cię o to pytam, a potem okazuje się, że pytanie jest niestosowne. Nie, mam złotą lampę piękną, więc zamiast złotej myśli będzie złota lampa. Dobra, super. Dobra, to już Bartek się przyznał, którym jest Bartkiem. Czy tu właśnie wyszła jakaś rozmowa, o której ja nie znam kontekstu? Chyba tak, bo się pojawiły jakieś Bartkowe komentarze. Anyway, wrócimy sobie do rozmów o newsach następnym razem. Więc mega wam dziękujemy za zaangażowanie, mega wam w ogóle dziękujemy za wasze komentarze i co, widzimy się albo we wtorek, albo w czwartek, ale to wy zdecydujecie, czy to będą regularnie wtorki co tydzień, czy czwartki co tydzień, także liczymy na wasz głos, a na dzisiaj to już koniec. Dzięki wielkie, Kuba, że mimo choroby, wiecie, Kuba w ogóle jest dzisiaj chory, więc on stanął na wysokości zadania i się pojawił na live, więc dzięki wielkie, że mimo choroby udało się zrobić live'a i tobie dużo zdrowia, a słuchaczom też dużo zdrowia i przyjemnego wieczoru. Trzymajcie się. Dziękujemy wam bardzo, dzięki ci bardzo. Cześć, pa! Dzięki, do widzenia, cześć.